Serdecznie, kilka dni później. Tak, chwilkę spędziłem, popatrzyłem tutaj, czy coś widać, że jest uwalone. Niestety nie widać. Jedynie mi przyszło na pomysł, żeby użyć Schotkiego, bo to tu mi się coś grzało i tu mi się coś grzało. Stawiam, że ta dioda albo ta jest szczelona, ale w układzie nie jestem w stanie tego zmierzyć. Dlatego biorę lutownicę. Tu chyba mam taki śrubokręcik. I spróbujemy sobie wylutować tą jedną. Sobie to tak próbowałem przeanalizować, jak to działa. I tu mamy klon. Tu mamy jedną stronę, tu mamy drugą stronę i to jest od tego. I tu jest pierwotne w środkowym rdzeniu pociągnięte, pierwotny, a wtórne jest na zewnątrz wyciągnięte i wtórne jest między gniazdem świecy i tym kabelkiem, który jest na 300 V, więc możliwe, że to padło, bo jak kabelek gdzieś był koło elektroniki, to mogło po prostu przebić i coś usmażyć, bo jest na 300 V, a urządzenie daje 1000. No kto by wpadł na to, żeby użyć inną izolację? No ale dobra. Oszczędność kilku groszy, a teraz ja muszę się tutaj z tym kopać. Dobra. Spróbujemy tak, że odlutuję sobie jedną szłapę. O ile mi będzie chciało złapać, bo jest mało miejsca, ale możemy się podratować, tylko muszę sobie przyjąć troszkę cyny. Cyna jest. Rzucimy sobie troszkę cyny do styku z jednej i z drugiej strony, żebym miał do czego lutować. Cyna śmierdzi, ta oryginalna, niesamowicie. Znaleźć jakiś jakościowy gatunek cyny tam był użyty. No chodź. Muszę sobie zrobić troszkę chudszy grot. Oczywiście nie wymienię. Jak na złość kilku osobom, które zawsze mówią zmień grot, nie zmienię. Przypomina mi się takie powiedzenie typu kot jest mój i będę go okej. Dobrze. Teraz to. I sobie zrzucę przynajmniej jedną część tej diody. Okay. Chyba się udało. No i cyk. Teraz można to zmierzyć, czy ona jest dobra. No. To jest właśnie mierzenie małych elementów 180. Może być, bo to jest szotki. Szotki mają 2 razy mniejszą rezystancję. W tą stronę nic. 200. Teraz tak. Tu jest strzałka, że ona działa w tą stronę. Więc wyjście jest na radiatorze zapewne. Czyli to będzie wejście, to będzie wyjście. A mam troszeczkę więcej, ale zobaczymy.
prawdopodobnie tylko żeby gasić łuk i przepięcia w układzie, no ale zobaczymy. Podmienimy sobie za jedną, za drugą. Jeszcze jest szansa, że się sfajczyła ta, co tutaj gasi impuls elektromagnetyczny, ta. No ale zobaczymy. To sobie zrzucimy stąd. Świeczki oczywiście, bo wolę, żeby te przewody były czymś zajęte. Nie wiadomo, czy tu ma jakieś samorozładowanie, zapewne nie. Więc wolę, żeby gdzieś te napięcie, które tam się będzie wytwarzało, żeby się odłożyło. Ewentualnie wolał tutaj klamerkę sobie dać niż to. Ostatnio gdzieś koło porcelanki sobie iskra chciała latać. Ale mniejsza z tym. Jest jak jest. Tak, tak. To gniazdo w ogóle jakoś słabo trzyma. Poprawmy sobie to. Może cały incydent się zaczął od tego, że to gniazdo jest troszeczkę do bani i mamy większą rezystancję i gdzieś to się odłożyło. Tutaj się to trzyma dobrze. Albo tu jeszcze jest opcja ta. Ten grzybek jest słabo przekręcony. O, jest lepiej. Teoretycznie ok. To mamy jeszcze od ostatniego razu. To sobie dam tak w razie traki. Ok. Potrzebujemy 12 V, 3 ampery. Ok. Ok, coś się dzieje. Dzieje się, tylko mi się nie podoba, że mam iskrę nie w tym miejscu, gdzie powinienem mieć. Nie czuję się swobodnie, jak to jest w zasilaniu. 1000 V nie brzmi przyjemnie na skórze. Okay. Mamy spadek napięcia, ale mniejszy. Grzeje się. Okay. Czyli coś powyżej tego powoduje dość spory pobór prądu, bo to jest całe już aż miękkie. Jeszcze idzie dotknąć, ale nie za bardzo. Ten element nie był winny, działa, ale nie tak jak powinno. Więc teoretycznie to możemy wlutować z powrotem. Spróbujemy sobie zaraz ten drugi element, czyli tą diodę. Bo jakby nie było, to działa, tylko jest jakoś takie mocno przyduszone. Czyli gdzieś coś przebija do masy. Wylutowałem tą diodę. Zrobiłem to poza kamerą, bo może być długi odcinek, a chciałbym się zmieścić w odcinku z naprawą, że czytałem opinię na ten temat tego sprzętu i dużo osób ma podobną sytuację, że się popsuło po chwili, więc chcę pomóc i nie chcę naciągać na minuty. Spróbujemy teraz tą diodę podmienić za tą moją. Zobaczymy, co się stanie. Jak nie, to odlutujemy transformator i zobaczymy, czy po prostu problem zniknie. Wtedy wykluczymy albo transformator, albo gdzieś układ sterowania. Więc zmierzmy sobie, w którą stronę dioda pokazuje. Przynajmniej chciałaby pokazywać. Tu mamy 1,4.
dużo, ale mierzymy też na pewno przez kilka elementów, a tu mamy 600, czyli tak zwanie nie wiadomo. Zrobimy sobie podobnie jak ostatnio. Wrzucam sobie tutaj cyny. Tak, ktoś powie, że ja to mogłem uśmiercić od samego lutowania. Zgadza się. No i odpadło. Tylko się przyssało do pada. Chodź. I mam na grocie. I ściągnięte z grota. Troszeczkę bez łaski, bo jesteśmy w trakcie diagnostyki. To miało działać od razu. Jakby działało od razu, bym nie musiał tego robić. I tak. 600. No, chodź. 600, a w drugą stronę jest. Nie pokazuje. 3 na płycie jest napisane. W którą stronę? Nie. Zobaczmy sobie, co jest tutaj na tym drugim. Może zobaczymy. Zoom razy 2. I jest od padu w drugą stronę. OK. Czyli wychodzimy stąd tu. Jeszcze raz, żeby nie było. Od padu dużego idziemy w stronę zasilania z powrotem. Czyli w tą stronę musimy iść. Czyli tu mamy wejście. Ktoś się zastanawia, jak ja tam trafiam, żeby to polutować. Lata doświadczenia lutowania na oko. Bez żadnego niczego. Po prostu czułem, gdzie taka ćwiczenie orientacyjne. Zamykasz oczy i dotykasz palcami i wiesz, gdzie masz drugą rękę. To już jak mówię, tą lutownicę mam tyle lat, po prostu wiem, gdzie jest koniec z racji, że tyle tysięcy godzin lutowania mam za sobą tym sprzętem, dlatego nie mam zamiaru go zmieniać, bo mi bardzo dobrze służy. No i dobra, mamy zrobione to. Tu się tak odsuniemy, żeby przypadkiem nie dostać rykoszetem. To nam się przyda. Odpalimy sobie zasilacz ponownie. Zasilimy go. To mamy zgaszone. Dalej jest jak było. Okay. Czyli się nie pozbyliśmy problemu. Zgasimy sobie perfidnie. Tą sobie wlutuję z powrotem i odlutujemy transformator. Diody jakoś tam lutowałem, delikatnie mówiąc. Odlutujemy sobie trafą. Zobaczymy, co się pokaże. Możliwe po prostu jest przebite trafo samo. Ciekawe, czy pójdzie dostać takie. Bo jakby poszło dostać, no to można powiedzieć, że z bani. Gdzie sobie naprawić. Ok, chyba troszeczkę za dużo połknąłem niż... Dobra, urodziło. Za dużo jednak. No,
wyskoczyło. Nie, jakoś tak się wydaje, że tą cynę nie chcę wciągnąć. Możliwe, że to jest bezołowiówka jakaś. Dobra. Ciągnąć z tego, wsadzić do tego. O. Ja widzę więcej, wy widzicie więcej i wszyscy są szczęśliwi. No chodź. Nie jest to jakieś idealne rozlutowywanie, ale to jest straszliwie toporne. Okay. Nie chcę też za bardzo przegrzać padów. Dlatego będę jeździł naokoło. Tak, żeby z każdego po troszkę pościągać, a później zrzuci się tą cynę całkowicie, właśnie dlatego. I sobie troszeczkę damy tej mojej cyny teraz, by się to lepiej topiło i nie było takie zdegradowane. Znaczy tu. Możliwe, że puści. Z naciskiem na możliwe. Dobra, zobaczmy, czy się ruszy. Nie. Ściągniemy sobie tą świeczkę. Się pobawię w odlutowywanie i zaraz polecimy dalej. Udało się to jakoś wylutować, jedynie rozwaliłem transformator, wyrywałem jedną szłapę od strony wtórnej, więc jest jak jest. Zobaczymy, czy będzie działać przynajmniej jedna połówka. No i działa. Ale czuję, że tu się coś indukuje. Jeden kanał działa. Czyli w razie W mam teraz połówkę, to wywalam w ogóle. Dzisiaj już nie. Choć może jak tutaj mam termowizję, to bym mógł zobaczyć, czy tu się coś grzeje. I by można było ocenić, co poszło nie tak z tą stroną. Po tym, jak tu się coś grzeje. Palucho test nic nie wskazuje. Może dopiero jakbym mu dał wpalnik, może że po prostu ten trafok się skończył. Połączenie na wtórnym się skończyło, że ten prąd nie ma gdzie uciekać i się dzieje jak się dzieje, bo nie ma gdzie iskra iść. W teorii. Albo jest zwora już na pierwotnym. Teraz nie jestem w stanie wtórnego pomierzyć, pierwotne jeszcze jestem w stanie. Nie zmienia to faktu, że połówka jest do wywalenia, albo połówka jest na części zamienne. Więc połowiczny sukces, jak nie chce wstawać całość, trzeba określić, która połówka jest dupczona, która się bardziej grzeje.
wywalić transformator i tymczasowo jest naprawiony do kolejnej awarii. Więc myślę, że tyle w tym temacie. Nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, co poszło. Raczej stawiam, że transformator jako najbardziej podatna część, bo elektronika raczej robiła swoje. Jeszcze by była opcja przeszczepić teraz ten transformator tu, ale z racji, że to jest tak, a nie inaczej polutowane, jest duża szansa, że w trakcie próby odlutowania tego transformatora i wsadzenia go tu uszkodzę go. Nie będę miał ani lewej, ani prawej strony, a tworząc opis, to urządzenie podrożało dwukrotnie od ostatniego mojego zakupu i nie za bardzo chcę się cisnąć w koszta, bo jest jak jest. Więc jak będziecie mieli podobną sytuację, to i umarła jedna połówka, to możecie zdecydować, która. Można po prostu odwalić tutaj transformator z tej uszkodzonej części i powinno to działać jakiś czas. Jak długo? Nie wiem. Jak się zwali druga połówka, będę wiedział. Poskładam to i potestuję sobie jakieś świeczki. Zobaczę, jak to się będzie sprawowało. To na razie dziękuję. Do następnego. Cześć.